Cześć, cześć. Zaczniemy tak nietypowo. Od drugiej strony, zobaczcie, byłem sobie. Całkiem fajna, udana sesja. Godzinę. Wypada, że godzinę. Tak jak z reguły to robię, 100 rybek. Jakościowo znowu, nie? Mogłyby być większe. Ale sprzedamy to najpierw w kawiarni. Jakiś tu jest linek. Jest jakieś F1 na pewno. Większe przepony miałem niż na poprzedniej sesji. To zresztą będzie podobny spot jak ten, który był ostatnio. Tylko troszkę inaczej rzucany. No, także większe przepony to za chwilę wam pokażę, jak pójdziemy sobie na ten spot. No i tych F1 jest mniej. 653 srebra przez godzinę, plus tam było 40 czy 80 w kawiarni. Dobra, to idziemy. W zasadzie to jest to samo miejsce, z tym, że no tutaj chwilę prędzej coś się rzuca po skosie na 8 metrów. Dobra, już jestem, zobaczcie. Dokładnie w tym miejscu. I teraz tak, 8 metrów, wszędzie na każdym zestawie kukurydza. Tu jest chyba ten najlepszy haczyk, co tak stwierdziliśmy, że on chyba najlepiej wypadał. Wszędzie kukurydza kokosowa. Ja wam muszę jakoś w montażu, tu mam haczyk 10, w montażu muszę wam wrzucić sobie zanętę PVA było używane tym razem. Tu jest haczyk 6. No i na tych 18 tych F1, jak widzicie, nie było za wiele. Ten myślę, że jest najlepszy haczyk. Tak zawsze wypadało. Czy ja pokazywałem mapę? Nie pokazywałem, nie? No to macie G5. No i co? A i zobaczcie, no to jest to samo miejsce, to tu ewentualnie z brzegu można na 8 rzucać i tu z pomostu można rzucać sobie na 5, tak jak to miałem ostatnio nagrane. Ale czasem było tak, że w tym miejscu to lepiej dawało niż tam. No i dobra, pokażę wam kilka rybek z tej sesji właśnie. Tutaj miałem nagrane kilka, nie nagrane, właśnie bardziej nie nagrane, kilka rybek chwilę przed. No bo w zasadzie to nie było co pokazywać. Same małe, a ta ryba z tych większych, no i niestety to będzie największa ryba, która była w tej sesji. Ale już całkiem fajna, to zaraz zobaczycie. Tam sobie pływają inne rybki. Ładny luszczeń, ryba, której nie lubię. Mógł mieć te 3 kg więcej. Spaliłem trochę, nie? Dobra, ale to już wiecie, ile miał. 22? 22, dobrze pamiętam. A tutaj jakieś takie też fajne pływają. Tu jest F1. A tam chyba z tego co widziałem to karp był. Z tego co pamiętam. Karpik pospolity widziałem, że pływał, no. Także taka ryba tu jest. Ja myślę, że te haczyki za małe są. Oczywiście fajne są, żeby łowić tutaj F1, gdzie znowu te przepony chyba trzeba było mieć mniejsze. Ale pod ciekawsze ryby przydałyby się chyba dać haczyki 1. Dobra, co my tu mamy? F1 z tego co widzę. 2,4. To on za chwilę będzie chyba linek. Chyba kolejny linek. Także te ryby całkiem ładne. Ale tak jak prędzej powiedziałem, jak byłyby haczyki większe, to tych ryb jest zdecydowanie za dużo. Ja tu jeszcze muszę podejść raz na sesję, sobie spróbować i dać haczyki jakieś duże.
Tak nietypowo 1-0. Ciekawe co by było. Jakbym dał 1-0, jedynki to już zawsze były za duże. Czwórki dlatego dawaliśmy na miedziane, ale jakbym łowił duże karpie tutaj, nie wiem, czy ktoś chce przyjść sobie łowić karpie tak typowo tutaj. Raczej się nastawiam, żeby łowić F1, tak jak ta 1.8. Żeby takie brały, to by było coś, a tak to tak jest jak jest. Dobra. I kolejne rybki jakieś. Kolejna z tych większych, ale tak jak tu prędzej mówiłem, największa to był ten luszczeń zaraz prawie na początku sesji. 22. No i tutaj już nie będzie takich hitów. No właśnie, to też jest ta kwestia tego. Ja pamiętam, że fajnie wpadło na tym miejscu właśnie tutaj, czy z pomostu, jak była temperatura obniżona nagle z normalnej o 13, z normalnej stała się obniżona, to F1 dalej brały, ale za to odpadło masa tych karpi pospolitych i lustrzeni i spod był bezpieczniejszy, nie? Więcej ciekawych ryb wpadało i mogłoby się tak wydarzyć w końcu. Nie lubię tej obniżonej, chociaż lubię ją bardziej niż podwyższoną temperaturę. Także może dostaniemy coś ciekawego. W ogóle nie pamiętam, jaki był haczyk. Ktoś pamięta? Możecie napisać komentarz, co na środku jest za haczyk. Bo jak widzicie, no chyba ten pierwszy 22 kg był też na tym zestawie, ten też jest na tym zestawie i ten 11 też był na tym środkowym zestawie. Jeszcze co dopowiem. Najczęściej jest tak, że PV mam założone na lewym i prawym, na środku nie mam. Tu bicie jest PV, na środku nie ma PV na przykład założone. I często tam biorą lepsze ryby. Nie wiem, z czego to wynika. No i wydaje mi się, że i tak, jak się łowi na 2 PV, to i tak jest jakby punktowo nęcone, także to nie jest problem. Dlatego ta wędka może działa na środku? Trudno powiedzieć. Jak ta gra działa do końca. Tyle lat gram, dalej nie wiem, nie? No dobra, to już końcowe rybki z tych ciekawszych. Reszta była, to widzieliście, dlaczego 100 ryby było, a mogło być lepiej, mniej, ale ciekawsze. I będę musiał chyba jeszcze jeden taki test tutaj tego miejsca przeprowadzić właśnie z większymi haczekami. Dostać mniej ryb, za to ciekawszych. Trzeba byłoby to sprawdzić. No dobra, to dzięki za dotarcie, dotrwanie do końca tego filmu. Pamiętajcie, łapka w górę mile widziana. I na razie.